Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić prosty, ażurowy wzór, który już wykorzystałam w kilku moich projektach na tych sweterkach, które właśnie oglądacie. Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić bardzo efektowny i prosty wzór na drutach. Ten wzór nadaje się nawet dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z drutami. Jest bardzo prosty, więc z pewnością dacie sobie radę. Można go wykorzystać w różnych projektach. Przed Wami leży próbka wykonana właśnie tym wzorem. Próbka jest zrobiona z takiej grubszej włóczki po to, żeby Wam dokładnie pokazać, jak się przerabia ten wzór. Natomiast obok leży sweterek, który jest już zrobiony z wykorzystaniem tego wzoru. Tutaj włożyłam białą kartkę, ponieważ jest zrobiony z czarnej włóczki i to Sensai. I żeby był dobrze widoczny, to właśnie dałam białe tło. Zwróćcie uwagę, że ten sam wzór zupełnie inaczej prezentuje się na dwóch różnych włóczkach. Grubsza włóczka i cienka włóczka z podwójnej nitki i to Sensai. Także taki wzór, można powiedzieć, że na cienkiej włóczce wychodzi bardzo ażurowo, ślicznie się prezentuje, na grubszej włóczce wychodzi w ten sposób. Na pewno Wam się spodoba w różnych projektach. Możecie go zobaczyć na moim filmiku. Film nosi tytuł Ito Sensai recenzja włóczki i tam na końcu tego filmu są pokazane sweterki z wykorzystaniem tego wzoru. W niektórych sweterkach jest on wykorzystany w rękawach, na innych jest z przodu. Także zachęcam do oglądnięcia tego filmu i do zobaczenia, jak wzór prezentuje się właśnie w tych projektach. Każdy kwiatuszek tego wzoru składa się z 4 oczek. To jest ten kwiatuszek. Także nabierając oczka na drut, musicie pamiętać, że wielokrotność liczby 4 musi być nabrana na druty. Jeżeli dzianina jest płaska, to do tej wielokrotności 4 oczek trzeba dodać oczka brzegowe z prawej i z lewej strony. Dlatego tutaj ta próbka liczy sobie 26 oczek, czyli 24 oczka wzoru plus po jednym oczku brzegowym z prawej i z lewej strony. Także przystępujemy do zrobienia naszego wzoru. Rozpoczynamy pierwszy rząd wzoru. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy, tak jak zawsze, z drutu, nie przerabiamy go. I teraz zwróćcie uwagę, wzór, tak jak mówiłam, składa się z kwiatuszków, także teraz przypada kwiatuszek tutaj, nad tym dolnym, żeby było symetrycznie, tak? Tutaj są u góry kwiatuszki, więc teraz będziemy przerabiać kwiatuszek tutaj i tutaj. Pierwsze oczko ściągnęłam, następnie przerabiam 4 oczka prawe i teraz przystępujemy do zrobienia kwiatuszka właśnie. Jak go zrobić? Wbijamy się prawym drutem od przodu, przerabiając 2 oczka razem na prawo i powstaje nam takie skrzydełko zwrócone w prawą stronę. Następnie wbijamy drut z tyłu lewego druta, przeciągamy na prawo i powstaje nam tym razem oczko skierowane w lewą stronę. Ponownie robimy 4 oczka prawe. Raz, 2, 3, 4 i powtarzamy tą samą czynność, tworząc właśnie taki kwiatuszek. Wbijamy się z prawej strony, tutaj z przodu drutu, przerabiając 2 oczka razem na prawo, powstaje nam takie oczko skierowane w prawą stronę i teraz z tyłu drutu 2 oczka razem na prawo i powstaje nam takie skrzydełko skierowane w lewą stronę. Ponownie przerabiamy 4 oczka na prawo. Raz, 2, 3, 4 i znowu musimy utworzyć kwiatuszek nad tym tutaj dolnym. Czyli przerabiamy 2 oczka na prawo, wbijając się z prawej strony tego druta. Z prawej strony, może źle mówię, z przodu drut. Z przodu. 2 oczka razem. I teraz z tyłu. I ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na prawo.
drugi rząd wzoru. Jesteśmy na lewej stronie robótki. Przerabiamy cały na lewo, ale pierwsze oczko brzegowe ściągamy. I teraz wszystkie oczka przerabiamy na lewo, tak jak schodzą z drutu. Pamiętajcie, że ta próbka jest robiona na płasko, nie na okrągło, czyli to jest taka dzianina, którą jeśli będziecie tworzyć jakiś projekt, należy zszyć. I dlatego tutaj lewa strona jest przerabiana wszystkimi oczkami na lewo. Natomiast jeżeli robilibyście robótkę na okrągło od góry do dołu, to wtedy ten rząd jest przerabiany cały na prawo. W sweterku Wam to pokażę. I ostatnie oczko przerabiamy na prawo zawsze. Niezależnie od tego, czy to jest prawa, czy lewa strona, przerabiamy w płaskich dzianinach na prawo. Przerobiliśmy drugi rząd naszego wzoru. Wygląda on w ten sposób, tak? I teraz co należy zrobić? Tu nam się utworzyły takie zaczątki tego kwiatuszka. Pomniejszyła nam się ilość oczek, ponieważ zredukowaliśmy ją o te przerobione 2 oczka. Jesteśmy teraz na przodzie trzeciego rzędu z prawej strony robótki. Pierwsze oczko ściągamy i teraz 4 oczka robimy prawe. Raz, 2, 3, 4 i jesteśmy tu, gdzie przerabialiśmy te 2 oczka razem z prawej i z lewej strony. I teraz zwróćcie uwagę, wbijamy się drutem pod drugą poprzeczną nitkę od góry, czyli dolny rząd, drugi od góry rząd, pod drugą nitkę poprzeczną. Przeciągamy nitkę, tak wyżej, mocniej ją przeciągnijcie, żeby powstało takie skrzydełko. Przerabiamy 2 oczka prawe. Znowu wbijamy się tutaj w to oczko, które powstało i przeciągamy nitkę na prawo. I teraz z tych 2 oczek powstały 4 oczka i powstał właśnie ten kwiatuszek, który chcieliśmy zrobić. Po tym kwiatuszku musimy znowu przerobić 4 oczka na prawo. I doszliśmy do następnego kwiatuszka. Do tego momentu, gdzie przerabialiśmy 2 oczka na prawo z jednej strony i 2 oczka na prawo z drugiej strony. Znowu szukamy 2 nitek poprzecznych i wbijamy się drutem pod drugą nitkę poprzeczną. Przeciągamy oczko. Teraz przerabiamy 2 oczka na prawo. Wbijamy się tutaj w tą dziurkę ponownie drutem i przeciągamy oczko. Tym sposobem znowu zrobiliśmy z 2 oczek, powstały 4 oczka. Zrobiliśmy 4 oczka i znowu przerabiamy normalnie 4 oczka na prawo, nad tym kwiatkiem, który jest tutaj wyżej. I ponownie doszliśmy do momentu, gdzie były te oczka zbierane podwójnie. Znowu szukamy 2 nitek poprzecznych, wbijamy się drutem pod drugą nitkę poprzeczną, przeciągamy, przerabiamy 2 oczka i wbijamy się ponownie w tą dziurkę, przeciągając nitkę. Kończymy swój ścieg prawym oczkiem. I tym sposobem zrobiliśmy trzeci rząd naszego ściegu. Przystępujemy do zrobienia 4. rzędu. Przekładamy robótkę na lewo i ponownie przerabiamy wszystkie oczka lewe na lewej stronie, czyli ściągamy prawe oczko brzegowe, nie przerabiając go i robimy wszystkie oczka na lewo, tak jak schodzą z drutu. Pamiętajcie, że tutaj te przeciągnięte oczka będą takie luźniejsze, żeby je dobrze po kolei przerabiać. One tak troszeczkę inaczej wyglądają. Będą takie wyciągnięte mocniej. Zwróćcie uwagę, o, wystają trochę. Dlatego trzeba pamiętać, żeby one były robione po kolei, tak jak schodzą oczka z drutu.
I kończymy swój ostatni, czwarty rząd wzoru. Ostatnie oczko po lewej stronie przerabiamy na prawo. I skończyliśmy cały schemat. Popatrzcie, jak wyszedł. Dorobiliśmy 3 kwiatuszki. Raz, 2 i 3. Tak? I teraz, jeśli będziemy robić następny schemat, który składa się ponownie z 4 rzędów, kwiatuszki będą powstawać tym razem tutaj, tutaj i tutaj, nad tymi dolnymi kwiatkami. Tak? Więc jeszcze raz przerobimy ten wzór, tak żeby Wam pokazać i utrwalić, jak go się robi. Jak w następnych projektach będę pokazywać, jak wykorzystać ten wzór w tym sweterku moherowym, to poćwiczcie sobie ten wzór na takiej małej próbce, żeby potem bardziej skupić się na projekcie sweterka, a wzorem już się tak nie przejmować, robić go już znając schemat jego przerabiania. I ponownie zaczynamy nasz wzór. Ściągamy pierwsze oczko brzegowe i teraz zwróćcie uwagę, kwiatuszek musi powstać nad tym dolnym kwiatuszkiem, czyli tutaj. Więc zaczynamy od czego? Wbijamy się z przodu drutu pod te 2 oczka. Raz, są dosyć ciasne. Przeciągamy nitkę, tak dosyć mocno przeciągamy, ściągamy. Następnie wbijamy się pod 2 oczka od tyłu drutu, przeciągamy i 4 oczka zredukowaliśmy do 2 oczek, tu gdzie będzie ten właśnie kwiatuszek. Następnie 4 oczka przerabiamy na prawo. Nad tym kwiatkiem, który jest wyżej. I ponownie z przodu drutu wbijamy się pod 2 oczka, przeciągamy oczko na prawo. Następnie z tyłu drutu wbijamy się pod 2 oczka, przeciągamy i robimy 4 oczka prawe nad tym kwiatuszkiem, który znajduje się tutaj wyżej. Teraz mamy ten kwiatek niżej, czyli tutaj musi powstać następny kwiatek. Wbijamy się z przodu drutu pod 2 oczka, przeciągamy nitkę, powstaje nam skrzydełko skierowane na prawo. Następnie wbijamy się pod 2 następne oczka z tyłu drutu, przeciągamy nitkę i powstaje nam skrzydełko skierowane na lewo. Popatrzcie, prawo i lewo. I znowu nad tym kwiatuszkiem, który jest tutaj wyżej, przerabiamy 4 oczka prawe. Ostatnie oczko przerabiamy na prawo, niezależnie od tego, czy to prawa, czy lewa strona. Zrobiliśmy pierwszy rząd schematu. Drugi rząd schematu na lewej stronie, jak pamiętacie, przerabiamy na lewo. Pierwsze oczko ściągamy i przerabiamy wszystkie oczka na lewo, tak jak schodzą z drutu. Tych oczek jest tym razem mniej, bo zredukowaliśmy je oto właśnie, kiedy przerabialiśmy oczka razem. Po 2. I kończymy swój drugi rząd. Ostatnie oczko przerabiamy na prawo i przechodzimy do trzeciego rzędu. Zaczynamy nasz trzeci rząd. Pierwsze oczko brzegowe ściągam i od razu tutaj mamy kwiatuszek, który stworzyliśmy. Z 4 oczek mamy 2 oczka, czyli ponownie musimy wrócić do 4 oczek. Wbijamy się pod drugą nitkę poprzeczną. Tu jest, zwróćcie uwagę, pierwsza nitka, tu jest druga nitka
czyli wbijam się pod drugą nitkę poprzeczną drutem, przeciągam takie dłuższe oczko, przerabiam 2 oczka, te, które były właśnie zredukowane, i wbijam się ponownie w tą dziurkę tutaj, która powstała, i przeciągam oczko. Czyli z tych 2 oczek powstały znowu 4 oczka i tym samym powstał nowy kwiatuszek. Jak już mamy ten nowy kwiatuszek, to przerabiamy ponownie 4 oczka na prawo nad tym tutaj kwiatkiem. I doszliśmy znowu do tego momentu, gdzie były zredukowane oczka. Zamiast 4 mamy teraz 2, tak? I znowu musimy przewrócić 4 oczka, czyli wbijamy się pod drugą poprzeczną nitkę, czyli rząd niżej, przeciągamy nitkę, przerabiamy 2 oczka, ponownie wbijamy się tutaj w tą dziurkę, która się utworzyła, przeciągamy i powstały nam 4 oczka z 2 oczek. Ponownie przerabiamy 4 oczka prawe i znowu mamy tą samą sytuację. Mamy 2 oczka, które powstały z 4, więc musimy przewrócić 4 oczka. Wbijamy się pod drugą nitkę poprzeczną, rząd niżej, przeciągamy, przerabiamy 2 oczka na prawo i wbijamy się ponownie tutaj w tą dziurkę, przeciągamy, czyli z 2 oczek zrobiliśmy 4 i 4 oczka przerabiamy na prawo. Ostatnie oczko przerabiamy również na prawo. I tym samym skończyliśmy ponownie trzeci rząd. I robimy teraz ostatni, 4. rząd naszego schematu na lewej stronie. Na lewej stronie zawsze wszystkie oczka robimy na prawo. Pierwsze oczko ściągam i wszystkie oczka po kolei przerabiamy na lewo. Ja lubię robić wzory, dlatego że wtedy jest tak ciekawiej, nie jest nudno. Jak robię same oczka prawe czy same oczka lewe, to jakoś brakuje mi jakiejś takiej kombinacji. Wolę, jak coś się dzieje na drutach i jak tworzą się jakieś wzory. Dlatego staram się w swoich projektach robić jakieś wzory, żeby ten projekt był bardziej urozmaicony, ciekawy i przez to ładniejszy. Chociaż proste sweterki też są ładne, takie też mam. Natomiast wolę robić wzory na swetrach. Ostatnie oczko przerabiam na prawo. Tym samym skończyłam 4. rząd tego schematu. Powstały następne 3 kwiatuszki. Popatrzcie. Raz, 2 i 3. Czyli zrobiliśmy 2 schematy wzoru. Pierwsze kwiatuszki są tutaj i następne kwiatuszki są tutaj. Także tak wygląda nasza cała próbka. Zobaczcie, na grubym sweterku, na grubą włóczką przerobiona, bo to sweterek nie jest. Natomiast tutaj jeszcze dla porównania dam, jak ten wzór wygląda na cienkiej włóczce. Także zobaczcie, zupełnie inaczej on się prezentuje. Wszystko zależy od grubości nitki, od jakości nitki. Ale te dziurki ażurowe też są piękne. Tutaj troszkę inaczej to wygląda, też pięknie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, by nie przegapić następnych projektów. Tak jak zapowiedziałam, będę tworzyć ten sweterek właśnie moherowy. On będzie wyglądał tak, prawdopodobnie tutaj z przodu tego sweterka będzie również ten ażurowy wzór. Teraz jego tutaj w całości nie widać, ale dam zdjęcia może na końcu filmu, żebyście widzieli, jak ten sweterek będzie wyglądał. Ja go zrobiłam już w 3 różnych kolorach, w białym, różowym i właśnie czarnym, a teraz będę przerabiać
ten sweterek w kolorze ecru. Także pokażę Wam po kolei, jak go robię. Będzie to cykl kilku filmów. Powodzenia w dzierganiu i do usłyszenia następnym razem.